Scott, nie oczekujcie żadnych newsów w najbliższej przyszłości. Funko 2 tygodnie później. Co Funko zrobiło naprawdę, to wyciekło designy wszystkich glamrocków i Vanii. Pokażę wszystko tutaj na odcinku, bo nie jest to coś, co może być ukrywane przez tyle miesięcy. Tak czy tak ludzie natkną się na te designy ewentualnie, bo gra wychodzi pod koniec roku. Ale jeśli nie chcecie ich widzieć, to nie musicie oglądać. Są tutaj spoilery designów, choć to tylko zabawki, które nie są mocno szczegółowe. Jest też parę rzeczy, które tym bardziej zmniejszają siłę tego wycieku, ale wciąż to jest wyciek, wciąż widzimy designy. Po kolei mamy tutaj trójkę, o której dobrze już widzieliśmy z innych wycieków: Glamrock Freddy, Roxanne, Montgomery. Od razu mogę powiedzieć, że ludzie narzekają na te designy z tego powodu, że Funko zrobiło je w dosyć tani sposób i wykorzystało kształty z poprzednich figurek do nowych. I dlatego ludzie narzekają, że to nie do końca są tak jakieś dokładne designy. Też szczegółów trochę brakuje w porównaniu do wycieku, który widzieliśmy już wcześniej, ale to nie jest jakiś silny powód do narzekania. To w końcu uproszczona figurka, było wiadomo, że tak będzie. Następna jest Glamrock Chica. Nie widzieliśmy jej designu wcześniej i dopiero teraz widzimy, czego od niej oczekiwać. Biała wersja Chiki, z tym razem mamy białego kurczaka i ma to swój sens, dużo zwierząt ma różne wariacje kolorów. Tutaj też twarz wygląda zupełnie jak twarz klasycznej Chiki, na pewno trochę inaczej to wygląda na modelu w grze, ale wciąż nie zmienia to faktu, że kolorystyka się utrzyma, fryzura, gitara, strój, design powinien być mniej więcej taki sam jak na figurce, tylko z większą ilością szczegółów. No i ostatnie jest też Vanii, która wygląda dosyć dziwnie. Ogólnie nosi cały strój, nie jest to tylko maska. No i wydaje się, jakby ta głowa była inna niż to, co widzieliśmy w Help Wanted, chyba że na figurce uprościli kolory. Ale to jest dosłownie biały królik, ma tutaj różne dziwne elementy i jak spojrzeć się na drugą ilustrację z Mystery Minis, to jest to taki materiałowy strój, więc można zgadywać, że będzie miała cały strój podobny do tego, co ma Glitch Trap i jako fanka seryjnego mordercy będziesz szukała dzieciaków w podobny sposób. Ukrywała się w swojej fursonie, żeby uprowadzać dzieci pod nosem firmy. Scott odezwał się na ten temat na subreddicie i jego komentarz ma bardzo potężną aurę. Powinniśmy się nie martwić, od teraz wszystko będzie wyglądało znacznie inaczej. Wygląda na to, że postanowił w końcu zaatakować firmy, z którymi pracował i pozbyć się wszystkich pracowników, którzy popełnili błędy we współpracy z nim. Potrzebuję tutaj rysunku UA w sprężynowym stroju. Najzabawniejsza była chyba jednak reakcja Steelwoola, bo wszyscy szaleją, Scott zadeklarował wojnę, a w międzyczasie Steelwool wspomniało, że jest promocja 33% na Help Wanted na Steamie. Ogólnie słabo dosyć i na pewno cała sytuacja Security Breach jest bardzo męcząca dla ludzi związanych z projektem, najwięcej pewnie dla samego Scotta. W przeszłości były problemy, wycieki nazw, wycieki tytułu, błędy w książkach i różne tego typu problemy, ale nigdy na taką skalę jak teraz. Nigdy nie dostaliśmy po prostu designu wszystkich ważniejszych postaci od tak przed wyjściem gry, nawet zanim w ogóle cokolwiek konkretnego dostaliśmy na teaserach. Przykro trochę z tego powodu, bo na pewno musi to być frustrujące. To nie jest to, jak chcieli pokazać te postaci ludziom. Już od dawna były takie informacje, mówię na jednym z wcześniejszych filmów, że niektóre strony zapowiadały merch Security Breach gdzieś właśnie na lato, jakoś lipiec, sierpień i domyślam się, że ten reveal figurek jest związany właśnie z tym samym. Zgaduję, że oryginalnie gra była zaplanowana właśnie na te okolice, na początek lata. Już dawno mielibyśmy teaser i datę wydania, ale nie udało się. Przesunęli datę wydania na pod koniec roku i najwyraźniej nie dogadali się wystarczająco dobrze z Funko, dlatego oni zapowiedzieli swoje figurki zgodnie z planem, który jednak został zmieniony i tego nie uwzględnili. Chętnie bym zostawił te newsy bez komentarza, żeby mniej osób się o tym dowiedziało, ale naprawdę nie widzę w tym sensu w obecnej sytuacji. Zostało parę miesięcy do wyjścia gry, tweet wciąż siedzi na Twitterze Funko, to nie jest coś, przed czym można się łatwo ukryć, nie na tak długo. Ale tyle z newsów. Mam nadzieję, że Scottowi uda się zorganizować wszystko lepiej, nie będzie już takich wpadek, a przynajmniej będzie ich mniej i w następnych projektach nie będzie musiał się martwić, że inne firmy teasują jego grę za niego.